Maciek, idź zrobić sobie kawę. Czego pan ode mnie chce? Długo tu pani nie posiedzi. Za chwilę przewiozą panią do aresztu śledczego. No i? I potem sąd podtrzyma decyzję o aresztowaniu. Potem szybki proces. I dostanie pani minimum 15 lat od siatki. A może nawet 25. Co pani wyprawia do jasnej cholery? To ja zabiłam Czarnego i muszę ponieść konsekwencje. Może pani ten kit wciskać wszystkim, ale nie mnie. Dobrze wiemy, że pani tego nie zrobiła. A może mój brat panią nastraszył? A może zapłacił? Ile? 50, 100 tysięcy? Ile jest warta pani wolność? To ja zabiłam Czarnego i muszę ponieść konsekwencje. Pani Tatiano, pani ma małe dziecko. Kto je teraz wychowa? Ile ono ma lat? To ja to zrobiłam. Ja i nikt inny. Chyba niech to szlak. Coś nie tak, złodziutki? Co to za nerwy od rana? Daj spokój. Lepiej się zbieraj, potoczny, przydasz mi się. Tak, do czego? Mam podświartowane zwłoki, humoru ci to raczej nie poprawi. Czekam przed firmą. Przebiorę się tylko. Makabra, nawet jak na Gorczak. Ciało Donata zostało rozczłonkowane po śmierci. Rany szarpane. Być może zrobione piłą. Czyli co? Zostało tutaj przywiezione już pocięte, tak? No tak. W innym przypadku byłoby więcej krwi na miejscu. A jaka jest przyczyna zgonu? No, przy takim stanie zwłok w tej chwili nie jestem w stanie jej określić. Ale jak tylko będę coś wiedział, dam znać. Dzięki. Porachunki? Być może. Mamy teraz na Gorczaku tylko jednego gangstera, który się liczy. Twój brat. Mógłby zrobić coś takiego? Może po wyjściu ze szpitala. Po tym, co mu się stało, stał się jeszcze bardziej bezwzględny. Rychlik. Nie wiem. I nie pytaj mnie o to. Dlatego Donata spróbuję zidentyfikować po odciskach. Okazało się, że Denat figurował w bazie. To był Witold Morus. Miał na swoim koncie drobne przekręty i bójki. Ale to nie było nic, co dawałoby jakiś sensowny trop na start tego śledztwa. Aspirant Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Pani Ewelina Morus, tak? Tak. A w czym mogę pomóc? Przychodzę porozmawiać w sprawie pani męża. Witka? A co znowu odwalił? To chyba kot znowu coś zrzucił. To kot? Przepraszam, ja się źle czuję. Ja nie mogę rozmawiać. Długo jeszcze, kurwa?
Muszę wejść. Przepraszam bardzo. Co jest? A to jest ten kot, tak? Psy na mnie nasłałaś, durna babo? Zejdź stamtąd. Nie podchodź, bo skoczę. Powiedziałem proszę zejść. To był jej pomysł. To ta suka wszystko wymyśliła i namówiła mnie do tego. Zamknij się! Powiedziałem zejdź stamtąd, bo tylko pogorszysz swoją sytuację ucieczką. Niech pan go aresztuje! On mnie napadł, a teraz chce uciec! Ach, ty szmato! Ty! Łapa, mówię! Druga! Ona kłamie! Świetnie, niech pan go stąd zabierze, chciał mnie zabić! Żałuję. Wstajesz? Wstaję! Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale obydwoje wyjaśnicie mi to na komisariacie. Ja też? Przecież ja nic nie zrobiłam! Pani mąż nie żyje. I oboje jesteście zatrzymani w sprawie jego zabójstwa. Jak to nie żyje? W pierwszej chwili wyglądało to na schadzkę kochanków pod nieobecność męża. Ale wiele wskazywało na to, że tych dwoje łączy coś o wiele bardziej zabójczego dla Witolda Morusa. Byłem niemal pewien, że to oni mogli doprowadzić do jego makabrycznej śmierci. Dlaczego wy mi to robicie? Przecież ja nic nie zrobiłam! To ja jestem ofiarą! Mój mąż nie żyje! Jestem kurwa wdową! Która zleciła pobicie własnego męża. Ciekawe, co pan by zrobił na moim miejscu. Nic do niego nie docierało! Rozpieprzał tylko kasę na panienki. I co? Miałam tak na to patrzeć? A pani wie o tym, że są rozwody? W mojej rodzinie nikt się nie rozwodzi. Mój ojciec nie byłby z tego zadowolony. Pewnie też nie będzie zadowolony z tego, że jest pani główną podejrzaną w sprawie zabójstwa męża. A może to właśnie tatuś dał ten horrendalny pomysł wynajęcia tego oprycha? Nic więcej nie powiem bez adwokata. Otwórz. Czyli miał pan pobić jej męża, tak? I dostał pan za to pieniądze? Nie dostałem i nie pobiłem. To, co pan u niej robił? My tylko rozmawialiśmy. O czym? O zleceniu? No, nie no, o pogodzie, o polityce. A za to do pierdla chyba się nie idzie, co nie? To się dla pana źle skończy. No dobra, coś tam miałem dla niej zrobić. Konkretniej. Powiedziała mi, że Witek zdradzał ją na prawo i lewo. Miała tego dość i poprosiła mnie, żebym dał mu do myślenia. Ale kiedy pojawił się ten pani kolega, właśnie wtedy miałem jej odmówić. A może wykonał pan to zlecenie, tylko coś poszło bardzo nie tak? Czy ty kurwa naprawdę nie rozumiesz? Ta suka cały czas próbuje mnie wyrobić jakieś zabójstwo. Jej sukinsyna męża nawet palcem nie tknąłem. Musi mi pani uwierzyć. Ja niczego nie muszę. Niczego. Ale mogę. Jeżeli dasz mi wiarygodne alibi. Co robiłeś wczoraj między 19 a 4 rano? Na robocie byłem. To znaczy? No, pomagałem takiego jednego windykować. No. Dobra. Powiem wszystko, imię, nazwisko. Wolę za to mieć sprawę niż kiwać za zabójstwo, którego nie popełniłem. To pisz pan kogo? I co? Grzebałeś w ich alibi? Jeszcze nie zdążyłem. A co teraz robisz, cukiereczku? Sprawdzam ojca tej zatrzymanej. Eweliny Morus. I? Okazuje się, że to jest jakiś lokalny bogacz. W posagu dał córce 3 sklepy monopolowe. Jeśli jest prawdą to, co mówi ta kobieta, że mąż ją zdradzał i wydawał ich pieniądze, to nie wiem, czy chciałabyś mieć takiego zięcia. Myślisz, że jej ojciec może być w to zamieszany? Nie wiem, ale możliwe, że córka poskarżyła się na męża staremu. A tatuś wziął sprawę w swoje ręce. No i jest jeszcze coś. Tak? Przyszła analiza od techników. Z wiadomości z telefonu Denata wynika, że w chwili, kiedy prawdopodobnie nastąpił zgon, był umówiony. Tak? A ustalili z kim?
Budynek numer 7, a numer mieszkania? 23. Podobno ten facet zajmował się przeprowadzkami. Tak, właśnie. Okradziony? No ten, który okradł, to chyba musiał być ślepy. Mamy telefon, no i portfel. No i bingo. Łukasz Ligocki. Halo? Wszystko w porządku? Wezwać karetkę? Nie trzeba. Przepraszam. Pan Łukasz Ligocki? Tak. A o co chodzi? Komisarz Agata Rychlika, pilot Andrzej Potoczny, komisariat policji na Gorczaku. Witold Morus, coś panu mówi? No tak, to przez niego tak żygam jak kodzi. Co to znaczy? To znaczy, że wczoraj miał być, ale mnie olał. Umówił się, wódkę kazał kupić i się nie zjawił. Północy kije sam moczyłem, a telefon ma wciąż wyłączony. To znaczy, że pan się z nim nie widział? Jakby się widział, to by tak nie wyglądał, nie? Zraniec jeden. Witold Morus nie żyje. Co? Nie żyje. Co pani gada w ogóle? Kurwa, czyli go dojechali jednak. Kto go dojechał? O kim pan mówi? Witek... A Witek dostawał pogróżki. Podobno komuś kasę wisiał. Jakiś gość mu pisał, że go zajebie, że go porąbie, czy jakoś tak. Po rąbie? Pan jest pewien? Ale Witek sobie z tego jaja robił, w sensie. Nie brał tego na poważnie. A chyba powinien. No. Wie pan, kto mu przesyłał te pogróżki? Nie. I pojawił się drugi trop. Jak było widać, nie tylko teść miał motyw, żeby pozbyć się zięcia. Za życia Witold Morus znalazł za skórę wielu osobom. Denat dostawał pogróżki, które ktoś poprzedniej nocy skrupulatnie zrealizował. Finał śledztwa wydawał się już być bardzo blisko. Cześć, mamo, gratuluję. Widzę, że coś mnie ominęło. Znowu zostałaś babcią. I pamiętaj, żeby nie rozmawiać z obcymi. Co ty wyprawiasz? Przepuść mnie. Wsadzasz matkę tego dziecka do więzienia? Ty w ogóle masz sumienie, mamo? Mamo? No do kogo to mówisz? Mamo. Wyrzekłeś się mnie. Wyrzekłeś się rodziny. Matki, brata. Słyszysz to, co chcesz słyszeć i widzisz to, co chcesz widzieć. Co ty robisz? Chcemy dać szansę temu dziecku, Andrzej. Na dobre dzieciństwo. Gdzie będzie mu lepiej? U biednej, patologicznej mamusi, czy u potocznych? Potocznych? Potocznych już nie ma. Jak ojciec żył, to potoczni jeszcze mieli honor. A ty z zimną krwią. Na moich oczach zabiłaś człowieka. To nie był człowiek, tylko śmieć.
Dobrze wiesz, kim był Czarny. Ilu ludzi skrzywdził. Prawie zabił twojego brata. Chronienie własnej skóry kosztem tej kobiety i tego dziecka. To jest największa patologia, jaką widziałem. No chodź. Mały jest głodny, musimy już iść. I pamiętaj, nie wtrącaj się w nasze sprawy. Więc wiesz. Hej, a ty co złociutki? Humorek dalej nie dopisuje? To ty co? Nadal mnie sprawdzasz? Dostajesz za to dodatek do pensji? Możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Agata, zajmie się swoją robotą. Mamy coś nowego w sprawie tego poćwiartowanego. Sprawdziłaś te groźby? Andrzej, przecież widzę, że coś cię zżera. Przecież możesz ze mną pogadać. O wszystkim. Więc? Okej. Te groźby, o których mówił facet od przeprowadzek, faktycznie miały miejsce. Denat je dostawał SMS-em. Usuwał je. Nasi technicy musieli trochę pogrzebać. Chyba faktycznie je olewał. A wiadomo, kto mu je wysyłał? Właśnie jedziemy do faceta z niespodziewaną wizytą. To jadę z wami. Pojedź ze mną. Okej. Pana sytuacja jest, krótko mówiąc, bardzo nieciekawa. Jak mi tutaj nabałaganicie, to sami będziecie sprzątać. No czego tu właściwie szukacie? Jakim prawem? Zajebie cię, śmieciu. Porąbię na kawałki i do lasu wyrzucę twoje ścierwo. To jest jedna z wiadomości, którą wysłał pan do Witolda Morusa. No może i wysłałem, ale nic mu nie zrobiłem, tak? Co pan robił wczoraj między 20 a 4 rano? Spałem. Mam tutaj od chuja roboty. Jak przychodzę do domu, to rzucam się na ryj na tapczan od razu. Dobra, widzę, że pan się tutaj nie będzie mógł skupić. Jedziemy na komisariat, tam sobie pogadamy. Ludzie, serio? Gitarę będziecie mi tak zawracać? Ja mam jeszcze jedno zlecenie do wypchnięcia dzisiaj, no. Wkurwiał mnie ten Morus. Pieniądze pożyczył i nie kwapił się oddawać. No trochę mnie poniosło, no. Jak chcecie, to się tutaj wszędzie rozglądajcie, tylko mi pracy nie przeszkadzajcie, tak? No przecież gdybym odwalił tego faceta, to bym nie czekał, aż przyjdziecie i mnie zgarniecie, tak? Agata! Co jest? W to mnie nie wrobicie, tego tutaj nie było, sami tutaj przynieśliście. Chodź to! To mówię do ciebie, Chodź to! Obróć się! Ja nic nie zrobiłem, ja tego tutaj nie miałem! Obróć Nie się! przynieśliście tu, tego tutaj nie było, no! Przecież kurwa, czy nie łapy do góry, mówię do ciebie. Niewinny jestem, naprawdę, no! Mam go na muszce. Kuj go. O, za mocno, no! No i po co ci to było? Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały na to, że nie mieliśmy już nic do roboty w tym śledztwie. Podejrzany, motyw, narzędzie zbrodni. Wszystkie karty mieliśmy w ręku. Wyglądało na to, że sprawa makabrycznego zabójstwa została rozwiązana. Szybko i skutecznie. Czyli co? Jednak wczoraj nie spałeś jak zabity, tylko spełniałeś swoje groźby? Bez komentarza. Za chwilę przyjedzie moja papuga i z nią sobie będziecie gadać. Masz niezłą kartotekę, ale widocznie było ci za mało. Facet musi się wyszumieć. Ale już mi się znudziło. Teraz tylko tyram jak ten wół. Na szczęście w pierdlu praca to przywilej, a ty nie wyjdziesz do końca życia. Za zabójstwo, zbezczeszczenie zwłok, usiłowanie zabójstwa policjanta na służbie będziesz kiwał do usranej śmierci. Dobrze.
porządku, nie musisz składać zeznań, wszystko jest jasne. Tyle pana. Sery, nie przyszło wam w ogóle do głowy, że gdybym to ja był winny, to nie zostawiłbym tej folii, tej pieprzonej piły tak na widoku? To kto niby chcecie wyrobić w zabójstwo i dlaczego? A to już jest pani robota, żeby się tego dowiedzieć, pani komisarz. Wiemy, że nieraz ściągałeś swoje długi, a dłużnicy po tym nie czuli się zbyt dobrze. Ale wszyscy żyją, tego gnojka tylko postraszyłem, przecież wiedziałem, że nie odda mi pieniędzy. Teściunio to co innego, nieraz już to robił. Jeżeli ktokolwiek chciał załatwić tego pasożyta, to już prędzej on. Ja zawsze wychodziłem na swoje. Pilnuj go. Słuchaj, bardzo cię proszę, przekaż to technikom, jak tylko wrócą. To ważne. No wreszcie. To czy mogę pomóc? Raczył się ktoś wreszcie mną zainteresować. Co się stało? Mojego syna zaatakowała pedofilka, a ja tu muszę czekać. Cóż, zapraszam do mnie. Spokojnie. Do drzwi. To zdjęcie dostał pani syn. A ile on w ogóle ma lat? 13. A to jest jego nauczycielka. Po co ona w ogóle wysyła mu takie zdjęcia, co? Syn to pani pokazał. Proszę ją natychmiast aresztować. Ta kobieta nigdy nie powinna mieć już kontaktu z dziećmi. A pani w ogóle kontaktowała się z tą kobietą? Nie. Nie mam ochoty się z nią kontaktować. Wiem, że te zdjęcia otrzymały jeszcze inne dzieci. Nie tylko chłopcy. No dobrze, proszę pani, to w takim razie będziemy musieli to sprawdzić wnikliwie. Nie ma co tu sprawdzać, ponieważ to jest jasne. Ta kobieta jest chora. Będę potrzebował danych. I szkołę niech pan też zawiadomi. Mają ją zwolnić w trybie natychmiastowym. Jak ci trzeba chłopa, to następnym razem wyślij fotki do mnie, to coś pomyślimy. Słucham? Mój Piotruś to troszeczkę za mały jest na takie zabawy, ale ja ci z chęcią ulżę. Widział to pan? Dobry. Aspirant Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Mógłby pan jakoś zareagować. Ten mężczyzna próbował mnie molestować. Pani Jagoda Pomykała. Dobrze mówię? Tak? Musi pani pojechać ze mną na komisariat, aby wyjaśnić jedną sprawę. Ale jaką sprawę? Nie wiem, o czym pan mówi. To ten mężczyzna próbował mnie atakować. Musi pani wyjaśnić sprawę molestowania uczniów. Przez panią. Co? Pan oszalał? Zapraszam. Co to ma znaczyć? Skąd pan to ma? Nie sądzi pani, że wysyłanie takich zdjęć do uczniów jest, delikatnie mówiąc, nie na miejscu? Ja tego nikomu nie wysłałam. Pierwszy raz w życiu widzę to na oczy. Skąd pan to ma? Od matki jednego z pani uczniów. Ja nie rozumiem, skąd on je wziął i którego ucznia. Ma pani telefon przy sobie? Nie, został w domu, ładował się. Ja naprawdę nie kojarzę tego zdjęcia. Przecież to w moim domu, w mojej łazience. Może ja mam jakąś ukrytą kamerę albo ktoś mnie podglądał. Przecież to widać, że to nie ja zrobiłam. Ten telefon może ktoś przywieźć na komisariat? Tak, Zuzia. Ona może przywieźć. Nie, Zuzia ma 3 lata, jest w żłobku. Panią to bawi? Zuzia bawiła się rano moim telefonem. Pewnie zrobiła mi zdjęcie, jak ogarniałam się do pracy i rozesłała to dalej. Dobrze. Sprawdzimy to. Jeśli pani mówi prawdę, pomogę to pani jakoś odkręcić. Okazało się, że niefortunne zdjęcie zrobione przez 3-latkę trafiło do ponad 20 osób. Uczniów, znajomych pani Jagody, a nawet hydraulika. Nie była to jednak próba uwiedzenia kogokolwiek i na szczęście rodzice wszystkich uczniów wykazali się dużą wyrozumiałością. Zamierzasz kiedyś stąd wyjść? Nawet mnie nie denerwuj, Potoczny.
Staram się przez to wszystko jakoś przykopać, ale im dalej w las, tym więcej drzew. Bo? Okazuje się, że Witold Morus miał więcej wrogów niż przyjaciół. Poza długami oraz zdradzaniem swojej żony, popadał w konflikt z każdym. No, mega awanturnik. A co z tym teściem? Przesłuchałaś go? Przecież on miał największy motyw, żeby pozbyć się zięcia. Wiesz, ciężko by mu było. Siedzi na Kanarach od tygodnia. Możliwe, że komuś to zlecił. Może, ale nie będzie łatwo tego dowieść. Tacy jak on sami nie brudzą sobie rąk. Wiem. Ale też potrafią zlecić brudną robotę na tyle dyskretnie, żeby nie można było ich z tym powiązać. Dlatego ja stąd do jutra nie wyjdę. Kawki? Czy śmigasz zadbać o życie prywatne w przeciwieństwie do mnie? Zaczekaj, to. Czy ty naprawdę wierzysz, że ta dziewczyna sprzątnęła Czarnego? Nie wydaje ci się to dziwne, że taka zwykła, zahukana dziewczyna zabiła takiego gangusa jak Czarny? Nie wpadamy na jej trop, a ona po 6 tygodniach zjawia się i sama się przyznaje. Bo co? Bo sumienie nie pozwala jej spokojnie spać? Odmówiła składania zeznań, więc nie wiem, jaki miała motyw. Ale może prokuratura to ustali. Czyli rozumiem, że w ogóle nie interesuje cię, dlaczego ta dziewczyna to zrobiła. Słuchaj, Potoczny. Człowiek Czarnego zabił jej brata. Prowadziliśmy tę sprawę. Potoczny. Jeżeli ty coś wiesz, a nie mówisz, to lepiej zrób to teraz, bo szkoda mojego czasu i energii. Beta, ja po prostu nie wierzę, że taka młoda dziewczyna zostawia swoje małe dziecko i idzie do pierdla dobrowolnie na pół życia. I ty też w to nie powinnaś wierzyć. Musicie to przerwać. A gdzie dzień dobry? Jak się miewasz, braciszku? Ty nie rozumiesz? Odkręcić to musicie. Ale co? Ty wiesz o tym, że Tatiana ma dziecko? No i co z tego, że ma dziecko? To jesteś ojcem tego dziecka? Że tak się przejmujesz? Twój problem też rozwiązałem, więc podziękuj. Ja sądziłem, że jesteś zdolny do takiego skurwysyństwa, wiesz? Nie przejmuj się smarkaczem, wiemy jak o niego zadbać. A co? Pójdziesz na policję i powiesz, że to mama odstrzeliła Czarnego? I co, dadzą ci medal? Nie, wsadzą cię w pasiak za współudział. Za to, że to tak długo ukrywałeś. A tam sobie nie poradzisz, braciszku. Już mówiłam. Odmawiam składania zeznań. Chyba mam do tego prawo. Owszem, masz. Ale ja tego nie rozumiem. Skoro już się przyznałaś, i to po takim czasie, to dlaczego nie powiesz wszystkiego? Przecież i tak pójdziesz siedzieć. Odmawiam zeznań. Jak do tego doszło? Gdzie? Kiedy dokładnie? Skąd wzięłaś broń? Gdzie znajduje się obecnie ta broń? Odmawiam zeznań. A wiesz, że prokuratura i tak będzie to badać? Odmawiam składania zeznań. Posłuchaj. Ja tego nie kumam. Mam dzieci, których w życiu nigdy nie zostawiłabym samych. Nie obchodzi cię to, co się stanie z twoim synkiem, gdy pójdziesz siedzieć? Przecież twój syn ciebie potrzebuje.
Nikt mu ciebie nie zastąpi. I dobrze o tym wiesz. On kazał zabić Janka, mojego brata. Wy nic z tym nie zrobiliście. Więc ja musiałam. Dobrze. Jak sobie życzysz. Potoczny, słucham. Co? Jesteś pewien? Dzięki. Nic z tego na razie nie będzie. Odprowadź panią. Agata. Witold Morus utonął. Dzwonił patolog. W jego płucach znaleziono wodę. Serio? Poczekaj. A czy przypadkiem on nie miał jechać ze swoim kumplem na ryby? Tym kumplem od przeprowadzek? Jedziemy. To był zwrot w sprawie śmierci Witolda Morusa, którego nikt się nie spodziewał. Rozczłonkowanie ciała Denata miało nas skierować na fałszywą przyczynę śmierci. Ale na sekcyjnym stole nic się nie ukryje. Czyli co? Ten facet musiałby go najpierw utopić, potem przewieźć gdzieś ciało, potem pociąć na kawałki, potem przewieźć te kawałki do miejsca znalezienia zwłok, potem się umyć, przebrać, a potem podrzucić piłę do tartaku? Bez sensu. Widziałeś, w jakim facet był w stanie? On ledwo stał. Chyba że to nie był kac. To znaczy odchlania. Tylko nerwy mu puściły. Jeśli to on, to już raczej nie ma go w domu. Pewnie już dawno temu prysnął z Gorczaka. Chyba że jest pewny, że tak dobrze po sobie posprzątał, że nie musi uciekać. Rychlik. No. Tak. Gdzie? Dobra, jedziemy. Dobra. Co jest? Ostatnie logowanie telefonu Denata miało miejsce wczoraj nad stawem przy ulicy Szymanowskiej. Tam, gdzie właśnie w tym momencie loguje się telefon jego kumpla. Jedźmy. Na bank wywalił ten telefon gdzieś w krzaki, żeby nas zmylić. Tracimy czas. Nie no, wracamy, no. Trzeba natychmiast zawiadomić patrolę i wystąpić o list gończy. Agata. Agato! Żyje? Nie oddycha. Dzwoń. Tu komisarz Rychlik. Natychmiast wzywam karetkę do utonięcia. Stawy przy Szymanowskiej. Wysyłam współrzędne.
Pojedzie pan do szpitala, gdzie będzie pan przez cały czas pilnowany przez naszych funkcjonariuszy. Po wyjściu zostanie pan przewieziony do nas albo do aresztu śledczego. Rozumie mnie pan? To był wypadek, ja tego nie chciałem. Czego? Utopić? Poćwiartować kumpla? Czy zrzucić winę na tego faceta z tartaku? Próbował się pan utopić? Czy to też był wypadek? Dlaczego zabił pan Witolda Morusa? I nic nie brało. W pewnym momencie odezwał się sygnalizator brania i poleciałem, żeby wyciągać rybę. A Witek się przypierdolił, że to jest jego wędka i jego branie. A jak zobaczył rybę, to już w ogóle. Poszło o rybę? Pani nie rozumie, jaki on jest. Jak sobie coś do łba wbije, to koniec, no. A to była moja ryba. To ja łowię na trupka, nie on. Na trupka? Nie na żywca, tylko na trupka, rozumie pani. Zacząłem tą rybę holować do brzegu, a on się na mnie rzucił, żebym mu ją oddał, bo to jest jego medalowy okaz. Nawet mordę mi dał. I za to go zabiłeś i poćwiartowałeś? Witek wpadł w szał, zaczął mnie topić. Prawie mu się udało. Cudem mu się wyrwałem i nie wiedziałem, nie mogłem nad sobą zapanować. Złapałem go za fraki, wsadziłem łeb pod wodę i trzymałem tak długo, aż przestał się ruszać. Myślałem, że jak go wyciągnę, to jakoś złapie oddech, zacznie się ruszać, ale on... A może gdyby zaczął pan go reanimować i wezwał karetkę, to on by przeżył. Nie wiem, to... Chciałem to jakoś posprzątać. Przypomniałem sobie o tych SMS-ach, z których się śmiał Witek. Tych z groźbami. Pomyślałem, że pójdzie na tego gościa. I po prostu postanowił pan poćwiartować kumpla, tak? Nie byłem w stanie. Musiałem wypić duszkiem drugie pół litra, żeby to zrobić i prawie tego nie pamiętam. To mogło być nieumyślne spowodowanie śmierci. A wyszła z tego rzeź. Łapa. Druga. Pani Ewelino, bardzo mi przykro. Chociaż wiem, że nie układało się wam w małżeństwie. Może to będzie okropne, co powiem, pani komisarz, ale mnie nie jest przykro. Jacy jesteśmy za życia, takich nas pamiętają po śmierci, prawda? Mnie naprawdę jest przykro z powodu tego Łukasza. To był dobry facet. Trochę narwany, ale uczciwy. A mój mąż? Ja mu śmierci nie życzyłam. Ciągle łudziłam się, że się zmieni, że przestanie wykorzystywać ludzi. Bo on ciągle obiecywał. A ja nie miałam siły, żeby odejść. Taka ze mnie idiotka. Nie idiotka. Proszę mi wierzyć, pani Ewelino. Ale w takiej sytuacji kobietom jest ciężko uwolnić się z takiego związku. Tylko ja przez to dopuściłam się jakiejś totalnej głupoty, prawie przestępstwa, jak jakaś desperatka. Ale wie pani, ta tragedia otworzyła mi oczy, bo on by się nigdy nie zmienił. Uparty, zawzięty, zawsze myślał tylko o sobie. Dobrze, że dzieci nie mieliśmy. Witek nie chciał. A teraz to właściwie jestem mu za to wdzięczna. Myślę, że przydałaby się pani pomoc specjalisty. Będzie łatwiej wyjść z tego. To była typowa polska zbrodnia. Zazdrość, alkohol i kłótnia. Witold Morus zdradzał, oszukiwał, robił przekręty, więc szukaliśmy wśród osób, które miały realny motyw, żeby go zabić. Tragedia z powodu błahostki. Tymczasem ja musiałem działać, aby nie doszło do kolejnej. Pani Tatiana Schulz,
Decyzją sądu zostaje pani aresztowana na 3 miesiące i przewieziona do aresztu śledczego w związku z podejrzeniem zabójstwa Szymona Czarneckiego. Proszę wyprowadzić podejrzaną. Tatiana, możesz to jeszcze odkręcić. Bo moja matka ani mój brat na pewno tego nie zrobią. Chcę, żeby tacy ludzie jak oni wychowali twojego syna. Na kogo? Jesteś pewna, że za tydzień albo za 2 nie oddadzą go do bidula? Ja nie mogę mojemu synkowi zapewnić niczego poza strachem i biedą. A przy pani Marion może wyrośnie na kogoś takiego jak hrabia. Czyli na kogo? Na bandytę. Tego chcesz. Jedźmy już. Można jechać. Co jest, Bruna? Spać, a nie ryczeć! Wypierdalaj! Wypierdalaj, bo tutaj... Dzień dobry, Grodziec. Patrol zgarnął te 2 świruski z parku. Zaczepiały ludzi, chciały się kąpać w fontannie. Nago.